Good morning, students. Welcome to lesson 18. Today we are going to have two topics. First, lesson 18 and then 19, but that's in a moment. First topic is sports equipment. Open the notebooks and write the topic. Sports equipment meaning sprzęt sportowy, equipment. Okay? So, let's start the lesson, but first we're going to start with the revision. Okay, revision, powtórzenie, as usually. So, ordinal numbers, liczywniki porządkowe. Just to remind you, first, pierwszy, second, third, fourth, fifth, sixth. Remember, 1, 2, 3, first, second, third, they're completely different. And then we've got th, th, th at every number. So, fifth, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. And if we have 21, 22, czyli 21, 22, zachowujemy się tak samo jak tutaj. Przy pierwszym, drugim, trzecim, czyli 20 normalnie, 21st, 22nd, 23rd, and then normally 24th, 25th, 26th, and 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, okay? Now, do you remember this exercise? Tell me the ordinal numbers. Okay, they are very useful in dates. So please tell me the ordinal numbers that I wrote you in Polish. You say it in English, okay? Start with this one. Trzeci. What's trzeci in English? First, second, and third, right? Third. Skrót I pełna forma. 32. 32. 30 będzie normalnie. 30 zmieniamy tylko drugi. 32nd. 30 normalnie second drugi. 13. 13 to 13, więc 13. 13th, right, 13 normally and th at the end, 13th. 28, tutaj w poprzednim nagraniu, w poprzedniej lekcji wkradł się błąd. Zamiast 28 tutaj napisałam Wam 23. Wiele osób to zauważyło. Cieszę się, to znaczy, że oglądaliście ze zrozumieniem. Tym razem błąd został poprawiony, więc 28 to... Yes, 20 normally. 8th, 28th, right? 8th. Remember, this th is between your teeth. Th. 15. 15th, right? 15, th at the end. 15th. And 12. 12, uwaga, 12 piszemy 12, prawda? VE. Tutaj zmienia się to I zamieniamy to na F, czyli 12, ok? Now, before and after, remember this? Before, przed, after, po. Tutaj walczyliście z ćwiczeniem, z mówienia, ze speakingu online. Niektórzy super dali radę, ci, którzy nie dali, wykombinowali I napisali pisemnie. I też bardzo dobrze. So, before, przed, after, po. What day is before Sunday? Before Sunday, przed niedzielą. What day is after Monday? What day is the first month of the year? First. And what month is 2 months after March? 2 months after March. Zatrzymajcie nagranie, odpowiedzcie na te pytania I gdy będziecie gotowi, sprawdzacie
z nagraniem. Uwaga, uwaga, tutaj ostatnio też był błąd. Nie wiem, co się ze mną działo ostatnio. Więc jeżeli ktoś pamięta odpowiedź It's Monday, jest to zła odpowiedź. Tym razem też poprawiona. Stop the recording. And the answers are, what day is before Sunday? It's Saturday. Day after Monday is Tuesday. The first month of the year is January, and 2 months after March is May. Now, let's repeat the sports. Remember the sports? I wrote you some Polish names of sports. You have to tell me the sport with go or play. Okay? So, jazda na rowerze. Mówicie, jak jest jazda na rowerze po angielsku, ale jednocześnie wy dobieracie sobie odpowiedni czasownik, z którym ta jazda na rowerze występuje. Czy go, czy play. Okay? Na przykład, jazda na rowerze, wiemy, że mówimy go cycling. Okay? Go cycling. Now your turn. Hokej na lodzie. Go lub play plus nazwa sportu. Go. Play ice hockey. Okay. Bieganie. Go jogging. Ok, gdybyście potrzebowali więcej czasu na zastanowienie, róbcie sobie szybciutkie pauzy. Siatkówka. Play volleyball. Ok, jazda na nartach. Go skiing. Kręgle. Go bowling. Koszykówka. Play basketball. Excellent. Jazda na sankach. Go sledding. Chodzenie. Go walking. Chodzenie po górach. To już jest zupełnie inny czasownik. Go hiking. Tenis stołowy. Play table tennis. Excellent. Hokej na trawie. Play field hockey. Ok, jazda na łyżwach. Go ice skating. Piłka nożna. There are two options here. Yes, play football or play soccer. Pływanie. Go swimming. Excellent. Okay, and now your job is to tell me something about the sports. I will ask you, do you, for example, go cycling? Do you go cycling? Czy jeździsz na rowerze? Waszym zadaniem jest odpowiedzieć mi na to pytanie, używając tych opcji. Możecie wybrać również inne, jeżeli znacie. I don't go cycling. Nie jeżdżę na rowerze. I sometimes go cycling. Ja czasami jeżdżę na rowerze. I often go cycling. Ja często jeżdżę na rowerze. I go cycling every week. Jeżdżę na rowerze co tydzień. W każdym tygodniu, czyli co tydzień. I go cycling in summer. Jeżdżę na rowerze latem. Ok? Tutaj możecie sobie podmieniać every day, every month, w każdym miesiącu i tak dalej, ok? Uwaga, zadaję pytania. Możecie sobie pauzować, żeby udzielić odpowiedzi. Ready? I'm going to start with Everest. I'm going to ask Everest about his sports. So, Everest, yes? Do you go hiking? I don't go hiking. No? That's very weird. Everest, do you go bowling? Yes, I often go bowling. You see, he often goes bowling. He likes bowling. So now you have to tell me. All right, let's start. Do you go jogging?
Do you play table tennis? Do you play volleyball? Do you go sledding? Do you play field hockey? Do you go swimming? Do you go cycling? Okay, thank you. Now, my dear students, today we are going to extreme sports and sports equipment. As I promised, extreme sports, sporty ekstremalne. Sports equipment, as the topic suggests, sprzęt sportowy. Let's start with the extreme sports, okay? Listen to the English and Polish meanings of these words. Parachuting, spadochroniarstwo. Windsurfing, windsurfing. Water skiing, narciarstwo wodne. Snowboarding, snowboarding. Go-karting, jazda go-kartami. Show jumping, skoki przez przeszkody. Now sport equipment, sprzęt. Harness, uprząż. Helmet, kask. Board, deska. Wind, wiatr. Lake, jezioro. Mountain, góra. Boots, buty, takie wyższe. Rope, lina. Plane, samolot. Sail, żagiel. Snow, śnieg. Horse, koń. Racetrack, tor wyścigowy. Skis, narty. Helmet, kask. To się pojawiło ponownie, niepotrzebnie. Kart, go-kart. Board, znowu deska. Saddle, siodło. Teraz będę wskazywać te wyrazy i mówić je tylko po polsku. Uwaga. Spadochroniarstwo, windsurfing, narciarstwo wodne, snowboarding, jazda go-kartami, skoki przez przeszkody, uprząż, kask, deska, wiatr, jezioro, góra, buty, lina, samolot, żagiel, śnieg, koń, tor wyścigowy, narty, kask, go-kart, deska, siodło. Repeat after me. Powtórzcie za mną. Parachuting, windsurfing, water skiing, snowboarding, go-karting, show jumping, harness, helmet, board, wind, lake, mountain, boots, rope, plane, sail, snow, horse, racetrack, skis, helmet, cart, board, saddle. Now, guys, listen to the Polish words and point. Point and say the right word, okay? I say the Polish meaning and you tell me the English word, okay? Let's start. Samolot,
plane. Okay. Spadochroniarstwo. Parachuting. Okay. Deska. Board. Very good. Kask. Helmet. Very good. Helmet or helmet here. Narciarstwo wodne. Water skiing. Very good. Tor wyścigowy. Racetrack. Okay. Uprząż. It's harness. Very good. It's a harness. Okay. Skoki przez przeszkody. Show jumping. Very good. Siodło. Saddle. Okay. The last one. Ostatnie. Żagiel. Sail. Okay. Dear students, look. You can look here. And now I've got some 6 pictures for you. A, B, C, D, E, F. They present the sports, right? Extreme sports. What I want you to do is to write the letters A, B, C, D, E, F in your notebooks. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E, F. Okay? And write what's the sport. So, for example, this is A. What's the sport in this picture? Okay? Podsumowując, piszecie sobie literki od A do F, jedną pod drugą i po zatrzymaniu nagrania nazywacie sporty z obrazków. Gdy skończycie, puszczacie dalej nagranie i sprawdzacie odpowiedzi. Ready? Let's start checking. A. Windsurfing. B. Snowboarding. C. Water skiing. D. Parachuting. E. Go-karting. And F. Show jumping. Right? Now repeat the words and try to remember them. Powtórzcie słowa i starajcie się je zapamiętać. Once again, this is just the sports equipment. Harness, helmet, board, wind, lake, mountain, boots, rope, plane, sail, snow, horse, racetrack, skis, cart, saddle. Okay, now you've got 1 minute to remember the words. Stop the recording. Check 1 minute on your watches or on the clocks somewhere and try to remember and learn the words, okay? Zapamiętujemy słowa, macie minutę. Zatrzymujemy nagranie, odmierzacie minutę. Czas start. Now your job is to guess the sports equipment. You've got the help here. And you have to write, what do you need for parachuting? What do you need? Czego potrzebujesz? So, what do you need for parachuting? Czego potrzebujesz do spadochroniarstwa? Your job is to write the sports equipment. Sports equipment from here, okay? So, for parachuting, what do you need for parachuting? What? A plane, samolot. What else? Harness, very good. Uprząż. What else? Wind, maybe. Okay. So now your job is to stop the recording, okay? And write the sports equipment. Zapisujecie, jaki sprzęt jest potrzebny do tych sportów. Gdy skończycie, puszczacie nagranie ponownie. Ready? Let's start. And check. For parachuting, you need plane, harness, helmet. For windsurfing, wind, sail, board. Water skiing, lake, rope, skis. Snowboarding, board, mountain, snow. For go-karting, racetrack, cart and the helmet. And for show jumping,
a horse, saddle and boots. Now I want you to tell me the sentences. Powiedzcie te zdania na głos. Czyli tym razem już nie wymieniamy tylko sprzętu, ale całym zdaniem powiedzcie mi, do czego, jakiego sprzętu potrzebujecie do każdego z tych sportów. Na przykład, for parachuting, zacznę od tego. For parachuting, you need a plane, a harness and a helmet. Ok? Resztę robicie samodzielnie, zatrzymujemy nagranie i mówimy do ekranu. Ja was słyszę. Ready? Ok, it's the end. Co powinniście umieć z dzisiejszej lekcji? Nazwy sportów ekstremalnych, nazwy sprzętu sportowego, zwłaszcza tego do tych sportów ekstremalnych, mówić o tym, jaki sprzęt potrzebny jest do jakiegoś sportu. Na przykład to są te zdania, które przed chwileczką mówiliście. For parachuting you need a harness, a plane and a helmet. Okay? Now, write another topic, rock climbing. To jest nasz dzisiejszy drugi temat. Możecie sobie zrobić przerwę i puścić nagranie ponownie później od tego miejsca, albo robimy dalej. Topic rock climbing, czyli wspinaczka skałkowa. Reading to będzie czytanie. Lesson 19. Let's start. Copy the vocabulary. Przepiszcie słownictwo. Workout, ćwiczyć. Feel over the moon, być bardzo szczęśliwym, czuć się jak w niebie. Tak dosłownie, feel oznacza czuć się, over the moon, jakby pod księżycem. Nie ma to nic wspólnego z tym, co tutaj napisałam, prawda? Może trochę z tym niebem. Feel over the moon, czuć się jak w niebie. Take up, zainteresować się czymś, podjąć się czegoś. Czyli na przykład, I'm taking up some gymnastics. Podejmuję się gimnastyki, ok? Have a whale of time. Doskonale się bawić. A whale to jest to wieloryb. Have a whale of time. Doskonale się bawić. Take part in. Brać udział w. Have butterflies in your stomach. Mieć motyle w brzuchu, czyli denerwować się. Have butterflies in your stomach. Powtórzcie za mną. Work out. Feel over the moon. Take up. Have a whale of time. Take part in. Have butterflies in your stomach. Ok. Poprosiłam was, żebyście przepisali to słownictwo. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zatrzymajcie nagranie i zróbcie to. Po czym przechodzimy do czytania. Dlatego dobrze, żebyście mieli to słownictwo zapisane w zeszycie. Słówka znajdują się również tutaj, w tej żółtej rameczce, czy zielonej. Ok. Listen and read the text. Posłuchajcie i przeczytajcie jednocześnie ten tekst. Możecie otworzyć sobie podręczniki na stronie 86. Tam znajduje się ta strona i ten tekst. Będzie wam może wygodniej go czytać. Po przeczytaniu odpowiecie na pytania, które znajdują się tutaj w tym ćwiczeniu. Ok? Posłuchajcie najpierw i postarajcie się jak najlepiej zrozumieć ten tekst. Ok? Listen. Rock climbing. Rock climbing is a dangerous sport, but many men, women and children enjoy it. You must be fit to climb rocks. Climbers work out a lot to get fit. Joanne is 18 years old and loves rock climbing. She took up climbing when she was only 6 and she joined a climbing club. Her first climb was indoors on a special climbing wall. But when she was 10, she did her first climb outdoors. She says, "I wasn't scared, but I had butterflies in my stomach that day. My dad came with me and it took us 3 hours to finish the climb. I felt over the moon when I got to the top." Now she takes part in climbing every weekend. She has special climbing equipment.
She has a strong rope and she wears a harness and climbing shoes. Joanne is also a climbing instructor. She works at a climbing club and this is her second year there. I love teaching kids how to climb. We always have a whale of a time. Okay, that's the end of this listening. Now, the questions, pytania. 1. How old is Joanne? How old is Joanne, meaning ile lat ma Joanne? 2. Where was her first climb? Where? Gdzie? Where was her first climb? Gdzie odbyła się jej pierwsza wspinaczka? 3. Was she scared when she did her first climb outdoors? Was she scared? Czy bała się? When she did her first climb outdoors? Kiedy pierwszy raz wspinała się na zewnątrz? Who climbed with her? Who climbed with her? Who? Kto? Kto się z nią wspinał? Ok. 5. How often does she climb now? How often? Jak często? Does she climb now? Jak często teraz się wspina? And 6. Where does she work? Where does she work? Gdzie pracuje? Okay. Now, answer the questions, okay, and find the fragments of the text. Odpowiedzcie na pytania. Może to być krótka odpowiedź, jednosłowna, jednozdaniowa, kilkuwyrazowa. Natomiast musicie znaleźć dowody w tekście w postaci fragmentów. No nie sprawdzę, czy podkreśliliście właściwy fragment, czy wskazaliście palcem właściwy fragment, dlatego napiszcie obok odpowiedzi numer linijki, dobra? Numer linijki lub numer 2 linijek, w których znajduje się odpowiedź na te pytania. Ok? Oprócz tego zróbcie zadanie trzecie, strona 86, czyli to. Należy tutaj znaleźć find the expressions in the text, znaleźć te wszystkie wyrażenia, które właściwie robiliśmy sobie tutaj, przepisywaliśmy do zeszytu, znaleźć je w tekście. Ok? W ten sposób odnajdziecie je w takim kontekście. Right. Homework. Zadanie podane na poprzednim slajdzie, czyli tutaj, drugie i trzecie, strona 86, to jest właśnie wasze zadanie domowe. Ok? See you and bye bye.